Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Wymieniając tarczę w korbie, musimy zastanowić się nad kilkoma parametrami, jakie ta tarcza musi spełniać. Pierwsza sprawa, liczba zębów, to znaczy dobieramy to do własnych upodobań i możliwości i chęci, ale także do tego, jak chociażby przednia przerzutka, ponieważ przednia przerzutka nie obsłuży nam każdej tarczy. Tutaj najlepiej wymienić taką tarczę o takiej liczbie zębów, jakie mieliśmy wcześniej. Jeżeli chcemy coś pozmieniać, trzeba poczytać, czy przednia przerzutka to w ogóle obsłuży. Druga sprawa jest to sposób mocowania. Czy będziemy mieli mocowanie na śruby, tutaj mam otwory w tych tarczach na śruby, ewentualnie może być jeszcze direct mount na wielowypust, ale o tym akurat dzisiaj nie będę opowiadał. Skupię się bardziej tutaj właśnie na mocowaniu na śruby. Zazwyczaj najpopularniejsze sposoby mocowania to są na 4 śruby, ewentualnie na 5. W korbach górskich najczęściej spotykamy mocowanie na 4 śruby. W korbach szosowych jeszcze do niedawna było to mocowanie na 5 śrub, ale teraz już coraz więcej, a w zasadzie w ofercie Shimano to powiedziałbym, że już większość nowych korb jest mocowana na 4 śruby. Druga sprawa, na jaką musimy zwrócić uwagę, to czy śruby są rozstawione symetrycznie, tak jak akurat mam tutaj w tych dwóch przypadkach, że jeżeli mamy 4 śruby, przeprowadzimy sobie tutaj 2 linie, wyjdzie nam z tego taki symetryczny, równy krzyż. Natomiast jeżeli mam 5 śrub, to te odległości tutaj poszczególne są identyczne. I w nowych korbach Shimano teraz tak robi, że chociażby Shimano robi tak, że jeżeli mamy 4 śruby, nie są one rozstawione symetrycznie. To znaczy na przykład odległość między tymi dwiema śrubami będzie mniejsza, a tutaj będzie większa, czyli te śrubki wylądują powiedzmy gdzieś tutaj, te otwory wylądują gdzieś tutaj, no i będziemy mieli taką właśnie niesymetryczną sytuację. Na to koniecznie trzeba zwrócić uwagę, ponieważ oczywiście taka tarcza nie będzie pasowała do korby tam, gdzie mieliśmy symetryczne mocowanie śrub. Kolejny bardzo istotny parametr jest to BCD, czyli w dużym uproszczeniu można byłoby go nazwać rozstawem śrub. Jak się sprawdza BCD? Kreślimy okrąg, który będzie przechodził tutaj przez wszystkie otwory mocujące, czy w jednym, czy w drugim przypadku, i będzie to średnica tego okręgu. W przypadku, kiedy mamy 4 śruby, jeszcze tak jak tutaj mam to symetrycznie, sprawdzenie tego jest bardzo proste. Można to zrobić na korbie. Tutaj super dokładność nie jest potrzebna, ponieważ te BCD zazwyczaj różnią się od siebie. Nie ma tam takiego przypadku, że jest 104, 105, 106, 107, więc jeżeli sprawdzamy to mierząc odległość od środków otworów naprzeciwko siebie i tutaj tą moją super niedokładną miarką wychodzi mi około 105 mm, no ale to akurat takiego BCD nie ma, są 104 mm i tutaj akurat tak wychodzi. Żeby zmierzyć sobie ten parametr, niekoniecznie trzeba zdejmować tarczę. Najlepiej jest oczywiście zdjąć sobie tarczę. W wielu przypadkach, zwłaszcza z dużą tarczą, nie ma problemu. Można sobie ją odkręcić, w ogóle nie ruszając łańcucha, nie ruszając korby. Można sobie taką tarczę odkręcić w przeciągu minuty. Aczkolwiek najlepiej sobie tarczę poodkręcać. I zazwyczaj jest tak, że jeżeli mamy na korbie 2 tarcze, to ten parametr, ten rozstaw śrub będzie identyczny. W obu przypadkach one są ze sobą połączone jednym kompletem śrub. Natomiast jeżeli mamy 3 tarcze, no to wtedy te 2 większe będą miały ten sam parametr, a tam najmniejsza będzie miała inne to BCD, będzie mniejsze oczywiście, i wtedy zapisujemy to na przykład 104 łamane przez 64. Jest to tak zapisywane, żeby podać, jaki dana korba ma ten parametr BCD. Natomiast w przypadku korby z 5 otworami, tarczy mocowanej na 5 otworów i nadal patrzę na to, że one są symetryczne, to tutaj mierzenie tych odległości niestety za wiele nam nie da, ponieważ nie będzie to ta idealna średnica. I są 2 sposoby na to, w zasadzie 3 sposoby na to, żeby sprawdzić to BCD. Pierwszy z nich, najłatwiejszy, zwłaszcza jeżeli wiemy, jaki model korby mamy. Model korby można sobie sprawdzić, zazwyczaj jest podany na ramieniu korby od wewnętrznej strony. I w internecie szukamy, jak dany producent sobie to BCD ustalił. Są oczywiście jakieś standardy, że w korbach szosowych to są takie BCD, że w kompaktowych to takie, że w tych z większymi tarczami to takie. Ja bym czy tak czy owak proponował
zwyczajnie sprawdzić, poszukać sobie do naszej korby konkretnej tarczy i sprawdzić, jakie tam jest to BCD. Z tego względu, że na przestrzeni lat się to też trochę zmieniało, pojawiały się korby z różnymi tymi zmianami. Najlepiej jest to dokładnie sprawdzić. To jest pierwsza droga. Druga droga jest taka, że bierzemy sobie jeden otwór, no i tutaj gdzieś wyznaczamy taki wirtualny punkt mniej więcej w tym miejscu, do którego będziemy mierzyć. Jest to metoda bardzo niedokładna. No i ja już wiem, że ta moja tarcza ma to BCD 110. No i to mniej więcej tak tutaj wypadło, że na przecięciu tutaj na środku te 110 wypadnie. Ale tak jak mówię, no to nie jest metoda jakaś super, ultra dokładna. Trzecią z metod jest sprawdzenie w tabelce. Ja tą tabelkę, którą Wam teraz pokazuję, to też zamieszczę link do niej w odnośniku. I w tej tabelce mamy podane albo rozstaw na 4 śruby, albo na 5 śrub. Dotyczy to tylko i wyłącznie rozstawu symetrycznego, także tak jak mówiłem wcześniej, gdzie te odległości są identyczne. I mierzymy sobie odległość, to też nie musi być dokładnością do milimetra, ale mierzymy odległość tutaj tych dwóch sąsiadujących śrub. Tutaj wychodzi mi w granicach 6,5 mniej więcej centymetra. No i potem sprawdzając sobie w tej tabelce 5 śrub, 6,5 cm mniej więcej, tam jest akurat 64,7 mm, no i wychodzi to BCD 110 mm. No, są to jakieś tam standardy przyjęte, też tutaj matematycznie też wyliczone, więc jest to sposób tak naprawdę, żeby sprawdzić, ale też żeby potwierdzić to, co udało nam się wcześniej ustalić. A co w przypadku, jeżeli tarcza jest na 4 śruby, ale nie jest symetryczna? Tak jak właśnie dzieje się to teraz w większości korb szosowych, ale także coraz bardziej pojawia się ten trend w korbach również górskich. W takim przypadku mierzymy odległość między dwiema przeciwległymi śrubami, czyli otworami w tarczy. I dostajemy ten parametr BCD. Należy tylko pamiętać, że muszą to być właśnie te przeciwległe, ta większa odległość między śrubami, żeby ten parametr poprawnie obliczyć. Ok, i ostatnia kwestia, na którą też dobrze jest zwrócić uwagę, choć nie jest to już aż tak bardzo istotne jak te poprzednie parametry. Jest to podawana przez producenta kompatybilność z ilością rzędów na kasecie. To znaczy dostajemy informację, czy jest to tarcza do napędu 8-rzędowego, 9, 10 i tak dalej, i tak dalej. Tutaj powiem Wam tak, jeżeli kupujecie tarczę i macie taką możliwość, to oczywiście kupcie dedykowaną przez producenta, że producent podaje informację, że jest to tarcza do 9, macie 9, super, taką sobie kupcie. Ale tak naprawdę, czy kupimy do 8 rzędów, czy do 9, czy na przykład do 10, nie powinno być tutaj aż tak dużej różnicy. Jeżeli w ogóle jakiekolwiek różnice tutaj będą na grubości tych zębów, to nie będą one aż tak duże, żeby łańcuch sobie z tym nie poradził. A wielu producentów podaje, że ich tarcza jest kompatybilna właśnie 8, 9, 10 na przykład rzędów i śmiało można sobie do każdego tego typu napędu taką tarczę włożyć. I ostatnia rzecz podczas zakupu tarczy, zwłaszcza od alternatywnych producentów, to znaczy do korby Shimano można kupić sobie oczywiście oryginalną tarczę Shimano, ale można również kupić od producentów innych, tak jak na przykład mamy korbę XT na jednorzędową korbę, tam nie możemy sobie dokupić oryginalnej tarczy na przykład 38 czy 40 zębów. No, Shimano uznało, że takiej nie będzie robić. Za to możemy sobie znaleźć właśnie alternatywnych producentów, którzy takie tarcze będą robić. I konieczna sprawa jest taka, że właśnie w przypadku tych alternatywnych producentów, czy konieczna? Znaczy najlepiej by było, żeby było gdzieś w opisie podane, że dana tarcza jest kompatybilna z tą konkretną korbą. Zwłaszcza, jeszcze raz powtórzę, w przypadku, gdy będą tutaj niesymetrycznie rozstawione otwory. Jeżeli są symetryczne, no to można uznać, że będzie to kompatybilne z prawie wszystkim, co się da. Natomiast jeżeli są niesymetryczne, to koniecznie trzeba sprawdzić 3 razy, czy będzie podany model korby, do której chcemy taką tarczę założyć.
Ok, mam nadzieję, że ten odcinek odpowiedział Wam na pytanie, co to jest BCD i jak dobrać sobie tarczę do korby. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania a propos korb, a propos tarcz, śmiało pytajcie w komentarzach. Ja będę się starał na wszystkie pytania w miarę moich oczywiście możliwości i wiedzy odpowiadać. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej!